Cześć drodzy przyjaciele, to jest jeden z 33 filmów w 33 językach, które ja nakręciłem sam, używając wyłącznie tłumaczy maszynowych, bez pomocy innych ludzi. 13 lat temu znałem tylko 3 języki – rosyjski, ukraiński i angielski. Potem zacząłem opracowywać moją własną metodę nauki języków obcych, którą nazywam Dobrojęz. Dzisiaj mogę słuchać audiobooków, wykładów, wiadomości i oglądać talk-shows i filmy dokumentalne w ponad 20 językach. 15 lat zajęło mi nauczenie się mojego pierwszego języka obcego – angielskiego. Korzystając z mojej metody w obecnej formie, mogę w ciągu 3 miesięcy nauczyć się języka takiego jak niemiecki, francuski czy hiszpański od zera do poziomu słuchania prostych audiobooków lub wiadomości. W przyszłych filmach opowiem o praktycznym zastosowaniu moich pomysłów, ale tutaj chcę przedstawić ogólny przegląd tego, czym moja metoda różni się od innych. Najważniejszym celem w nauce języków jest rozumienie ze słuchu. Jak tylko nauczysz się tego robić, nawet jeśli formalnie przestaniesz uczyć się języka, możesz nadal słuchać go w swoim czasie wolnym za pomocą odtwarzacza MP3 lub oglądać filmy w internecie. W ten sposób nie tylko nie zapomnisz języka, ale będzie on się poprawiał samoczynnie podczas słuchania lub oglądania czegoś interesującego. Jeśli chcesz nauczyć się słuchać języków, musisz znać dziesiątki tysięcy słów. Żadne sztuczki do rozumienia ze słuchu nie pomogą, jeśli nie znasz wystarczająco dużo słów. Ale uczenie się ich nie jest tak trudne, jak ludzie myślą. Inne metody nauki języka albo wybierają kilkaset słów i dopracowują je do perfekcji, podczas gdy ignorują wszystko inne, albo twierdzą, że słowa zapadną w pamięć same z siebie, od biernego czytania lub słuchania, nawet jeśli nie próbujesz ich celowo przestudiować. Mój pomysł polegał na znalezieniu złotego środka między tymi skrajnościami. Musisz uczyć się słów, ale musisz robić to efektywnie. Musisz się ich nauczyć na tyle dobrze, aby słuchać, ale nie możesz pozwolić sobie na luksus marnowania zbyt dużej ilości czasu na każde słowo. Kiedy nie możesz zrozumieć języka mówionego, są dwa możliwe powody. Albo twoje słownictwo jest za małe, albo twoje doświadczenie w słuchaniu nie jest wystarczające. W pierwszym przypadku musisz przeczytać i nauczyć się więcej słów. W drugim musisz słuchać więcej. Aby odróżnić jeden przypadek od drugiego, wymyśliłem parametr, który nazywam SNN – słów na nieznane, który jest oparty na odsetku nieznanych słów w tekście. Na początku nauki języka mój SNN wynosi zwykle od 2 do 5. Kiedy osiąga poziom od 50 do 70, zaczynam słuchać moich pierwszych tekstów. SNN również motywuje mnie, ponieważ w każdej chwili mogę sprawdzić, czy robię postępy w moich studiach języka. Na początku nie słucham niczego oprócz piosenek i słów z mówiących słowników. Nie słucham ćwiczeń, nie słucham uproszczonych tekstów, nie słucham podczas czytania i nie robię żadnych innych sztuczek i trików. Jeśli nie znam wystarczająco dużo słów, te sztuczki nie pomogą. A jeśli znam wystarczająco dużo słów, to sztuczki nie są konieczne, nie ma sensu marnować na nich czas. Jedynym wyjątkiem były parę zdań w 2 językach. Ale nawet to nie jest konieczne, a słuchałem ich tylko w niektórych moich językach. Nudne informacje są o wiele trudniejsze do zapamiętania. Kluczem do mojej metody jest czytanie prawdziwych interesujących tekstów i uczenie się słów od nich. Teksty mogą być dowolne. Książki, gazety, piosenki, artykuły naukowe, a nawet media społecznościowe. Wszystko, co jest dla Ciebie interesujące. Ja osobiście do nauki języków używałem wszystkiego, w tym napisów do filmów, dzieł literackich, artykułów w internecie, postów w mediach społecznościowych itd. A nawet dzisiaj, jeśli napiszesz do mnie komentarz, zapiszę i nauczę się wszystkich Twoich słów, których nie znam. Im ciekawsze teksty, tym lepiej zapamiętasz słowa, które od nich otrzymujesz. Ponadto, jeśli czytasz na tematy, które Cię interesują, otrzymasz słowa odpowiadające Twoim zainteresowaniom. Po zapisaniu nowych słów uczysz się ich przez kilka następnych dni, używając własnych technik zapamiętywania. To jest kluczowa część mojej metody, a powiem wszystkie szczegóły tego w moich późniejszych filmach po tym, jak wytłumaczę ogólną filozofię mojej metody. Nie zapamiętuję list kolorów, liczb, miesięcy, nawet alfabety. Studiuję tabele i listy tylko wtedy, gdy naprawdę ich potrzebuję. Lub kiedy chcę uporządkować i poprawić wiedzę, którą już zdobyłem od czytania.
nie robię pisemnych ćwiczeń, piszę prawdziwe listy, posty i komentarze w mediach społecznościowych. Robię to za pomocą internetowych tłumaczy, reguł gramatycznych i własnego doświadczenia, które zdobyłem podczas czytania i słuchania. Zazwyczaj nie uczę się zasad gramatyki na początku. Co najwyżej mogę przejrzeć małą książeczkę lub przeczytać artykuły wprowadzające w internecie. Zanim zdobędziesz wystarczające doświadczenie z językiem, jego gramatyka będzie nudna, trudna do zapamiętania i wyjątkowo zniechęcająca. Zaczynam poważnie czytać gramatykę tylko wtedy, gdy znam prawie wszystkie słowa z przykładów podanych w podręcznikach do gramatyki. Jeśli nie mogę znaleźć wystarczająco dobrej gramatyki, używam podręczników. Zwykle robię to również na późniejszym etapie mojej nauki, kiedy już znam większość słów w nich, aby móc szybko przeczytać uproszczone teksty, dialogi i przykłady oraz skoncentrować się na zasadach gramatycznych. Nie uczę się słówek z fiszek, zeszytów czy list popularnych słów. Wszystkie słowa, których potrzebuję, mogą i powinny być zapamiętane i zachowane w mojej pamięci poprzez czytanie lub słuchanie czegoś prawdziwego i interesującego. Nie przechowuję listy słów, które kiedyś zapisałem i przestudiowałem. Jeśli rozumiem znaczenie słowa podczas czytania, to znam to słowo. Jeśli nie rozumiem jego znaczenia, wtedy nie znam tego słowa, nawet jeśli studiowałem je wiele razy. W tym przypadku zapisuję to słowo i studiuję je ponownie. Ludzie często wyobrażają sobie, że jeśli poświęcają trochę czasu na słowo, to ono zawdzięcza im coś za ich wysiłki. A nawet jeśli zapomnieli je, nigdy nie powinni próbować uczyć się tego ponownie. Ta postawa jest bardzo zła, ponieważ niektóre słowa, często bardzo ważne słowa, takie jak zaimki i przyimki, muszą być zapamiętane kilka razy. Nie uczę się i nie recytuję dialogów. W prawdziwych rozmowach znacznie ważniejsza jest zdolność rozumienia innych ludzi i improwizacji, oparta na bogatym słownictwie, niż umiejętność wypowiadania doskonale zapamiętanych zwrotów. Ludzie, którzy będą ze mną rozmawiać, nie czytali dialogów z mojego podręcznika i nie odpowiedzą mi tak, jak się spodziewam. Nigdy nie rozmawiałem z nikim w większości moich języków, ponieważ nigdy nie musiałem tego robić. Ale używam wszystkich moich języków regularnie, aby czytać i słuchać. Zwiększam moje słownictwo, a jeśli muszę mówić, to po prostu nauczę się zwrotów i słów, których potrzebuję do moich pierwszych rozmów. Ważną rzeczą jest to, że zrozumiem, co ludzie mi mówią i że mam wystarczające pasywne słownictwo, które stanie się aktywne, jeśli ja zacznę z niego korzystać. Większość metod nie jest odpowiednia dla wszystkich etapów nauki języków. Po przeczytaniu podręcznika lub ukończeniu kursu w szkole ludzie często nie wiedzą, co robić dalej. Dzięki mojej metodzie można nauczyć się języka od zera do dowolnego pożądanego poziomu. Nawet czytając książki w moim języku ojczystym, ja piszę i zapamiętuję słowa, korzystając z mojej metody. Aby korzystać z mojej metody, nie musisz wydawać żadnych pieniędzy, z wyjątkiem kupowania długopisu i papieru. Możesz czytać darmowe teksty, słuchać piosenek i korzystać ze słowników w internecie. Często jest to o wiele wygodniejsze i bardziej użyteczne niż kosztowne papierowe podręczniki i słowniki. Nie potrzebujesz żadnych nauczycieli lub specjalnych stron internetowych do korzystania z mojej metody. To tylko strata czasu i pieniędzy. Jeśli chcesz doprowadzić swój język do perfekcji, możesz poprosić native speakera o krytykę, tak jak ja proszę was w moich filmikach. W każdym przypadku możesz przeczytać wszystkie fakty dotyczące języka w gramatyce i podręcznikach, a zapamiętywanie słów, słuchanie i przyzwyczajenie się do tego języka jest czymś, co zawsze musimy robić sami. Po prostu niemożliwe jest tego nauczyć. W kolejnych filmikach opiszę szczegółowo każdy z tych pomysłów. Będę mówił o ogólnej filozofii i szczególnych technikach mojej metody. Dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, że zasubskrybujesz mój kanał i napiszesz komentarze. Dziękuję bardzo.